to wypadałoby delikatnie ogarnąć hajeczkę po tej dość wymagającej, jak i dla nas, tak i dla sprzętu, wyprawie na Nordkap. Lekko nie było. Co prawda maszyna wstępnie doczyszczona, ale to jeszcze nie jest finał, bo wierzcie mi, po tych 7500 kilometrów ogarnąć sprzęta, żeby go w ogóle doprowadzić do ładu, to jest naprawdę sporo roboty. Sam się nie spodziewałem, że zejdzie mi aż tyle, żeby ją wstępnie ogarnąć, doczyścić po tym całym brudzie, błocie i tak dalej. Większość z Was wie, co jest do ogarnięcia, ale powiem na szybko, może inaczej. Ile to wyszło tak naprawdę, bo jeszcze nigdzie nie była jeżdżona. 87 225, czyli startowałem, było 79 800. No to mamy 7425 km. Tyle motocykl zrobił na jednym oleju. No i szczęśliwie nas dowiózł, w związku z tym zasłużył sobie, aby się troszeczkę nią zająć, ponieważ to jeszcze nie ostatnie słowo, jeżeli chodzi o jakieś wypady w tym roku. Małżonka stwierdziła, że jeszcze sobie wyskoczymy we wrześniu na jakiś taki przedłużony weekend w góry. To jest jedna rzecz. I zawsze na koniec sezonu również z moim ukochanym braciszkiem także sobie wyskakujemy na jeden z weekendów, tak żeby ten sezon sobie zamknąć. Taki mamy jakiś tutaj, taką mamy tradycję i staramy się co roku tego pilnować, żeby we dwoje sobie gdzieś tam na dwie maszynki wyskoczyć, no, troszeczkę się zresetować od tego wszystkiego i jakoś tam miło spędzić czas. Także maszyna musi być cały czas gotowa i nie ma opcji, żeby było z nią coś nie tak. Wiadomo, do ogarnięcia przednie zawieszenie, gdzie polała się lewa laga. Jeszcze raz powtórzę, po 24 latach i 85 tysiącach miała prawo. Co prawda wydaje mi się, że ten sezon by jeszcze wytrzymała, gdyby nie te ciężkie warunki tam w tych błotach, po tych szutrach. To chyba ją zabiło tutaj finalnie. Co prawda na pewno już swoje miała, była zmęczona, ale gdyby to były takie w miarę ludzkie warunki szosowe, to jeszcze ten sezon by wytrzymała. No niemniej jednak do ogarnięcia przednie zawieszenie i do wymiany łańcuch. Zobaczmy, aż sobie ubrałem rękawicę, jak on tutaj odchodzi. No, powiem Wam, myślałem, że będzie gorzej, dlatego że czasami wydawało mi się, że jest jeszcze bardziej rozciągnięty i że tutaj już jest dramat. Oczywiście łańcuch ma na chwilę obecną, bo sprawdzałem, wymieniany był przy 45 tysiącach, czyli licząc tak na szybko ma 42 tysiące przejechane i to mówię naprawdę w różnych warunkach i ciężkich. Z kufry dwie osoby lekko nie ma. Także bardzo ładny wynik jak na łańcuch i żeby było ciekawie, to sprawdzam jego rozciągnięcie. No to już patrzymy. To naprawdę również dramatu nie ma. Co prawda słychać go już na przedniej zębatce, jak on sobie tam... O, słyszycie to? O, słychać go już, jak on sobie tam troszeczkę nierówno na nią nachodzi, troszeczkę się z nią już nie dogaduje. Do końca sezonu co prawda by dojechał, ale po cholerę go męczyć już do takiego stanu agonalnego. Ja po prostu lubię czerpać przyjemność z takiej jazdy, gdzie nie muszę o niczym myśleć, czy ten łańcuch już faktycznie umiera, czy nie, czy jeszcze przeżyje, martwić się tym. Naprawdę to nie warte żadnych pieniędzy, po prostu wiem, że łańcuch swoje już wyjeździł, wylatuje, wlatuje kompletny nowy zestaw i mam spokój na kolejne
30-40 tysięcy. Zobaczmy, co tam się trafi. Oczywiście latuje dokładnie taki sam zestaw, czyli złoty, wzmocniony DIT i zębatki są stare. To mi się sprawdza, na tym jeżdżę i tego się będę trzymał. To zrobimy na początek, a na koniec co? Na koniec rozgrzanie silnika płukanka po tych przewalonych kilometrach. O, jeszcze uwaliłem ramę, ale to się zaraz doczyści. Płukaneczka, nowy olej, nowy filtr oleju i ten sezon spokojnie już można nią jak najbardziej 100% pewnie przelatać. Co zostanie na zimę? Myślę, że na zimę pokuszę się o nowe tarcze, ponieważ mają już naprawdę duże ranty. Mierzyłem je, już są delikatnie poza limitem. Co prawda nie mają żadnych luzów nadmiernych, nic. Nie mają żadnych bić, hamują świetnie, także podziw. Sunstar w oryginale. Nie wiem, co się dzieje z tymi waszymi tarczami, że praktycznie tarcze bez rantu, aż żal je demontować, mają bicie, co się z nimi dzieje, nie wiem. Nie wiem, jaka jest przyczyna, jak jest jeżdżone, czy gdzieś szybko schłodzone. Co się z tymi waszymi tarczami dzieje, to nie wiem, bo widzę, że te mimo naprawdę już mocnego zużycia nie mają żadnych luzów, mimo że latają cały czas z kuframi, no cały czas, mnóstwo kilometrów z kuframi w ciężkich warunkach. Naprawdę znoszą wiele i kompletnie oprócz naturalnego zużycia nic się nie dzieje. Tak wyglądają tarcze po 80 tam kilku tysiącach. Tył również już mocno wyjechany. Powiem wam, że podczas zjazdów tam górskich w Norwegii gdzieś ze szczytów, to tarcza czasami, jak stawałem, patrzyłem, była fioletowa. Normalnie widać przebarwienia i tutaj aż farba po prostu zaczęła schodzić od temperatury. No naprawdę, dostały w kość przednie, tylnie tarcze, ale dalej nie ma żadnych wibracji, nie ma niepokojących tematów. Także cóż, wlecą nowe tarcze przód, tył. Nowe klocuszki, oczywiście płyn to przy okazji, zobaczymy jak tam tłoczki, czy ładnie chodzą, czy będzie jakaś regeneracja, podejrzewam, że nie, ale zobaczymy. No i co, i wrócimy do tematu sprzęgiełka rozrusznika, które po prostu trzeba zamówić kompletne, całe w oryginale, wymienić i zapomnieć praktycznie o temacie raz na zawsze, bo jeżeli będzie wszystko nowe, to kolejne 80 tysięcy. Kiedy ja to zrobię? Wątpię. Żebym już tej drugiej awarii na tym motocyklu dojeździł. Jeżeli chodzi o temat sprzęgiełka. I coś jeszcze miałem mówić. Coś mi się zapomniało. Co jeszcze będziemy robić? I to chyba wszystko tak naprawdę. Także słuchajcie, no sprzęt dbany i tak dalej, ale przychodzą takie momenty, gdzie się troszeczkę wydatków kumuluje. Jak sobie policzycie, nowe tarcze przód, tył, klocki, napęd, zawiecha i plus jeszcze to sprzęgiełko jednokierunkowe, które naprawdę tanie nie jest, to zrobi się no kilka tysiączków trzeba włożyć. Od tak. Gdzie nie dochodzi jeszcze robocizna, bo sobie jakoś to tam może ogarnę. No ale trzeba wiedzieć, że to sprzęt nigdy tani nie był, sprzęt sport i pasja nigdy tania nie była i tutaj nie ma półśrodków, bo jeżeli będziecie na czymś oszczędzać, to później zemści się podwójnie. No, także taki jest plan. To co? Słuchajcie, ja wprowadzam sprzęt na warsztat, zabierzemy się za lagi, później napęd i na koniec wiadomo wymiana oleju, płukanka i mamy sprzęcior
gotowy na resztę sezonu. Myślę, że kolejny sezon też by to wszystko przelatało, ale tak sobie pomyślałem, że już naprawdę na niektóre rzeczy po prostu czas doinwestować i mieć później spokojną głowę i wiedzieć, że kompletnie nie ma co do sprzętu nigdzie zaglądać poza podstawowymi rzeczami eksploatacyjnymi. No, także co? Bierzemy się za robotę i widzimy się gdzieś przy jakichś tam postępach. Drobna zmiana planów, ponieważ kończąc tu rozmowę o zakresie prac, dostałem informację, że do odbioru jest już zestaw napędowy. Tak jak mówiłem, złoty D plus są stare. No to cóż, skorzystałem z okazji, przepaliłem hajeczkę, podskoczyłem po zestaw, silnik rozgrzany. No to cóż, zrobimy płukankę. Zobaczymy, co się po tamtej rozszczelniło i ile wycieków dojdzie po tej płukance. Także nie ma lekko. Maszynka sobie zasłużyła na porządne spa. Dobra. To co? Którą to mamy? No, 14:01. 10 minutek i akurat. Na dworze ciepło, temperatura będzie ładna. Niech się ładnie nam tutaj z tego wszystkiego umyje. Spuszczamy, zalewamy świeżym olejem. Przy okazji rzucimy owiewkę. Zobaczymy, ile to tych wycieków po tych nieszczęsnych płukankach się porobiło po tym wyjeździe. Teraz po tej świeżej. Strach się bać. Sam się boję, no ale zobaczymy. Najwyżej będziemy leczyć. Dobra, nie zamulę. Olej właśnie ścieka i powiem wam, że naprawdę tragedii nie ma. Myślałem, że będzie naprawdę gorszy. Także tutaj bardzo fajnie. No co do wycieków. No pełno brudu, tak jak wam mówiłem. Te warunki swoje robią. Natomiast wycieków, jak widzicie, mnóstwo. Cała masa. No, jak zawsze. Także tak to mniej więcej można stwierdzić po takim dość leciwym sprzęcie, który też najechane ma niemało, jak faktycznie to wszystko tutaj wpływa na rozszczelnienie. Pokazuje wszystko w brudzie, tak żeby nie było, że coś czyszczone, przygotowywane. No, także co? Odkręcam jeszcze filterek sobie, tylko sobie to troszeczkę doczyszczę, żeby ten piach, ten syf mi tam nie wpadł. I podmieniamy filterek. Zalewamy świeżym olejem. Niech to sobie jeszcze tam poskapuje i olejowo z głowy i zostanie jeszcze co? Napęd i lagi. No to stary napęd w całej okazałości mamy na widoku. No jaki tu syf się zbiera zawsze, to wiadomo. Standardzik, trzeba to po prostu przed założeniem nowego bardzo skrupulatnie wyczyścić. Wiem, żmudna robota, niefajna robota, ale nie ma innego wyjścia. No tak to się tutaj dzieje i koniec. Szczerze mówiąc, patrząc na zębatkę, myślałem, że będzie w dużo gorszym stanie. Jednak Sunstar mnie tutaj zaskoczył, że to obciążenia aż tak mocno jej nie sponiewierał. Co prawda ma delikatne, jak się przyjrzycie, ślady zakrzywienia, ale będąc szczerym, dramatu nie ma. Sam łańcuch, już go po prostu już słychać, jak on tutaj niefajnie się układa.
Co prawda jeszcze można byłoby go męczyć, ale czy gra jest warta świeczki o tam, nie wiem, 3000, 4000, 5000 km maksymalnie i się nasłuchiwać i dręczyć się tym? Nie, wywalamy, wkładamy świeży i będzie komforcik. Przy okazji można sobie przejrzeć tutaj silniczek od tej strony, czy nigdzie jakichś zapoceń nie ma. Na to nie patrzcie, bo to mi się uleje zawsze jak napełniam olejarkę. Jest w takim, no tutaj w moim patentowym miejscu umieszczona, nie do końca chyba szczęśliwym, ale tak zamontowana, tak została. No i tak się z tym męczę, ale to chyba kiedyś to rozwiążę jakoś inaczej. Po prostu nie widziałem tu dla niej miejsca. Tutaj w zadupku mi było szkoda miejsca, żeby tu zajmować jeszcze takim, no, dość pokaźnym urządzeniem. Także no, przyszła tu i trochę czasami się uleje. No ale to, co najważniejsze, to słucham. Dobra, słuchajcie, co? No, trzeba wszystko podemontować, pomyć standardowo. I co? I ląduje nowy zestawik. I tu powoli prace przy hajce na ten sezon będą dobiegać końca. No wiadomo, wysprzęglik, to wszystko trzeba domyć, przejrzeć, czy nic się nie dzieje, ale myślałem naprawdę, że z zębatką będzie dużo gorzej. Ale jeszcze ją zdemontuję, to sobie ją tak dokładnie obejrzę w porównaniu do nowej, jak ona się mocno zużyła, zakrzywiła. Tak sobie liczę na chłodno, że doczyszczenie tego wszystkiego zajęło mi dłużej niż zajmie mi założenie kompletnego zestawu napędowego. No ale taką cenę ma dbałość o szczegóły. Kupę syfu, kupę brudu, mnóstwo zużytej na to chemii, żeby to wszystko rozpuścić, doczyścić. No ale zupełnie inaczej się na to patrzy i z czystym sumieniem mogę to zacząć składać. Także co? Masakra. Nie pytajcie, co tu się działo, bo działo się naprawdę grubo. No ale doczyszczone. Łącznie ze ślizgami, ze wszystkim. No to co? Wlatuje nowy zestaw i zobaczymy, jak on się tutaj będzie układał. Jest i on. Nowiuśki, złociuśki. Napęd, dida i zębatki są stare. Słuchajcie, teraz to troszeczkę brzmi inaczej. Taki zdrowy odgłos zdrowego, nowego napędu. No, to co? Spokój na kolejne długie lata. Tak mi się bynajmniej wydaje. I co? Zamykamy wszystko, składamy do kupy. Temat z głowy. No to czas się wziąć za zawieszenie po tej niełatwej, jak i dla nas, taki dla sprzętu wyprawie. Jeszcze będzie trzeba chłodnicę dobrze domyć. Swoją drogą, zobaczmy, jak się miewają klocki. Jeszcze ich sporo zostało, ale to sobie zaraz doczyścimy przed montażem i chłodniczkę jakoś tu mądrze będzie trzeba jeszcze umyć olejową i wodną, ale to nie o tym. Słuchajcie, co do zawieszenia. Jedna laga już zrobiona i to ta cieknąca. I powiem wam, że naprawdę nie mogę się nadziwić, bo jak widzicie, te lagi naprawdę lekko nie mają, bo jeżdżą w różnych warunkach, naprawdę z dużym obciążeniem. Także mają co robić. I o dziwo myślałem, że z tej lagi, z której ciekło, olej gdzieś tam będzie brudny, bo być może się już jakiś syf do środka dostawał. Był dużo czystszy, o dziwo, niż z tej lagi, która nie ciekła. Niemniej jednak olej całkiem znośny. No mówię, ten troszkę bardziej taki ciemny z tej lagi prawej. Natomiast słuchajcie, same rury po przebiegu blisko 90 000. Panewki
Proszę bardzo, zobaczcie jak wyglądają panewki. No coś nieprawdopodobnego, jeżeli chodzi o stan tego zawieszenia. Nic nie trzeba polerować, nic nie trzeba tutaj kombinować. Po prostu to wszystko wygląda rewelacyjnie. Mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o zawiechę w hańce. To już się chyba powtarzam, ale naprawdę to wszystko wygląda jak nowe. Także cóż, puścił w sumie jeden uszczelniacz po 24 latach i po ilu? 80 tam powiedzmy 5 tysiącach zaczął ciec. Były oryginalnie Nok pisze. I no jeżeli dalej ta firma trzyma taką jakość, to wam powiem, naprawdę warto w to iść, bo zobaczcie ile potrafią wytrzymać. Zobaczcie na przeciwpyłówki, kompletnie nic. Na pewno już nie mają swojej tam powiedzmy świeżości, ale takie jak ja często demontuję popękane te przeciwpyłówki po kilku latach, to jest naprawdę coś niesamowitego, że wytrzymuje to taki szmat czasu i taki przebieg. No, co montujemy? A tak z ciekawości, bo też słyszałem dużo dobrego o Bony Fiszach. Bardzo mięciutkie, bardzo fajne. Myślę, że jest szansa, że gdzie lecisz, że posłużą też trochę. Ale mówię, potestuję osobiście i co o dziwo to nie jest Nok, tylko Nak. Niby słabsza firma, ale zobaczymy jak oni to robią pod Bony Fisza. Jaka to będzie jakość. No trudno, najwyżej tam za 2-3 lata miejmy nadzieję. Chociaż to tyle wytrzyma. Pocieknie, dam znać. No raz trzeba przetestować, żeby wiedzieć czym się ma do czynienia. Ale jak widzicie olej, który z tego zawieszenia gdzieś tutaj wypłynął, no to jest czyściutki. Co było lane? Był lany ten Valvoline. Nawet nie mam pudełka, pełen syntetyk. W ogóle bardzo lubię tą markę i ten olej. Akurat teraz wpadnie Repsol. I zobaczymy z ciekawości jak on będzie się miewał, bo ten olej kurczę chyba ma ze 3 lata przebiegu, cholera. 10-15 tysięcy i mówię, w warunkach nie do końca takich lightowych, bo często jeździmy z kuframi w różnej pogodzie, także to tam lekko nie ma. Ten olej dalej pachnie świeżym olejem, wygląda całkiem nieźle, bo myślałem, że zleję tu już taki naprawdę zmęczony olej i zawieszenie też będzie w pewnym sensie wymagało lekkiego dopieszczenia, chociażby przepolerowania, a tu powiem wam szczerze, naprawdę nie ma się co czepiać. To wszystko wygląda bardzo, bardzo świeżo. Także cóż, olej odmierzony, zawieszenie domyte. Standardowo składamy, zalewamy i wędruje już odświeżone zawieszonko do motocykla, przygotowane na kolejne wojaże, bo jak mówiłem, albo jeszcze nie mówiłem, jeszcze coś w tym roku, jeszcze coś, może nie zbyt wielkiego, ale jakiś wypad z kuferkami, taki weekendowy, gdzieś nam się planuje w głowach. Także nie mamy jeszcze dość, o dziwo, po tych 7,5 tysiącach dalej nie mamy dość. Jesteśmy w sumie tym bardzo zaskoczeni, bo po wcześniejszych, mniejszych wojażach, to jak hajkę odstawiliśmy na miesiąc, tak praktycznie na nią nie patrzyliśmy. A tutaj ledwo przyjechaliśmy, a jeszcze byśmy może w tym roku gdzieś wyskoczyli. Szok i niedowierzanie, ale nie o tym. Dobra, słuchajcie, składam, wrzucam do motocykla ten temat z głowy. To co? Sprzęcior po jeździe próbnej. Gotowy do dalszych wojaży. Olej zmieniony.
lagi ogarnięte. Po pierwszej jeździe jeszcze widać, że się czyszczą. Druga też jeszcze się czyści delikatnie. Jak to już przetrę, to już będzie spokój. Łańcuch nowy ogarnięty. Co więcej, jaki mamy przebieg? 240. No, także co? Myślę, że nic jej więcej na chwilę obecną do szczęścia nie potrzeba. Motocykl kompletny, gotowy. Co do starego napędu, to powiem wam, że miło się zaskoczyłem, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, warto na przykład napęd w Hayabusie, mimo dużych obciążeń, przeciążeń, dużego momentu obrotowego, no ma ciężkie wyzwanie. Ten łańcuch z tylną zębatką wytrzymał 42 000, a ostatnie 1000 lekkie nie były. Co warto zrobić? Często już o tym mówiłem, ale przypomnę, że najszybciej zużywa się przednia zębatka i mimo że łańcuch jest jeszcze w porządku, tylna zębatka również ok, to zobaczcie, co się dzieje z przednią zębatką. Jak się zakrzywiają zęby. I mimo iż reszta napędu jest ok, zębatka kosztuje powiedzmy 60-80 zł, nie wiem, tak plus minus, strzelam, to zaczyna niszczyć resztę zdrowego napędu. Dlatego podczas użytkowania tego zestawu 3-krotnie była wymieniana przednia zębatka i po chyba pierwszych 15 000 zębatka właśnie zaczęła wyglądać już tak. Widzicie te zakrzywienia. O dziwo zębatka, którą zdemontowałem teraz z wyprawy, jest w dużo lepszym stanie. Widać delikatne zakrzywienia, ale nie tak jak na tej poprzedniej. Tu już widać ewidentnie jak zęby już uciekają na bok, po prostu je zagina. A tutaj jeszcze to są delikatne zakrzywienia, ale nie takie, jakie się spodziewałem. Myślałem, że co najmniej będzie zębatka wymęczona tak. Także 3 razy w ciągu całego napędu były zmieniana zębatka, średnio tak co 15 000 i to pozwala temu napędowi plus olejarka wytrzymać ponad 40 000 w Hayabusie, co naprawdę jest bardzo fajnym wynikiem. No, także w mniejszych pojemnościach no niekoniecznie tak się dzieje, ponieważ no nie ma takich sił, takich przeciążeń, które potrafią tak zagiąć zęby, natomiast od litra wzwyż dzieją się właśnie takie tematy i warto sobie tą zębatkę kilkukrotnie wymienić, dzięki czemu naprawdę zaoszczędzamy trochę kasy i mocno przedłużamy żywotność takiego łańcucha, bo podejrzewam, że gdybym po pierwszych 15 000 tej zębatki nie zmienił, to myślę, że góra jeszcze, nie wiem, góra 10 000 na 25 000 łańcuch by już tak chodził, że nie szłoby tym jechać. Warto takie zabiegi robić przy większych pojemnościach, ja tak robię i dzięki temu te wyniki są dosyć no, imponujące, można powiedzieć. Także łańcuch dał radę, tylna zębatka również ma delikatne zakrzywienia, ale naprawdę nie ma się co dziwić, ponieważ swoje w życiu zniosło. Także łańcuch ląduje w odpowiednim miejscu, hajka gotowa i co, widzimy się gdzieś tam przy sprzętach, gdzieś przy jakichś podróżach, nie wiem, sam nie wiem co tam pierwszego wleci, także do następnego.